Witam w 8. odcinku Amigowych nowości. Przeglądamy, co ciekawego w zeszłym tygodniu pojawiło się na nasz ulubiony komputer. Chciałem Was również zaprosić na moją grupę na Facebooku, gdzie dyskutuję z Wami o aktualnych oraz przyszłych odcinkach. Nie przedłużając, jedziemy z tematem. Castlevania jest to port gry, chociaż nie wiem, czy słowo port jest słowem właściwym. Z opisu wynika na to, że autor przeniósł tę grę z lat 80. według własnego uznania. Raczej nie starał się robić portu gry 1:1. Anyway, jest to gra przygotowana w Scorpion Engine. Kilka dni temu wyszła aktualizacja. No właściwie w momencie, w którym nagrywam, no to dobę temu. Jest też wersja na CD32. Jest wersja na WHD Load. Zobaczmy, jak ta gra się prezentuje. Happy Bat to jest klon Happy Birda, gry bardzo dobrze znanej, wręcz doskonale. Jest zrobiona w innym programie do tworzenia gier, Red Pill. Wymaga kości AGA i jest zrobiona dla dwóch wersji procesora 6800 oraz 68020. Pograłem trochę w tę grę. Problem polega na tym, że ona jest masakrycznie trudna. Mi się udało dojść do 4. poziomu, ale to po naprawdę wielu próbach. Dobrze, jeszcze raz spróbujemy. Tada! Pobrałem sobie Jompa, bo wyszły aż dwie nowe wersje. Jomp 1.07. Nagrałem sobie dyskietkę, odpalam, wchodzę na stronę internetową, żeby tak zerknąć na temat nowości i widzę, że jest wersja 1.08. Nawet Wam przedstawię tutaj dowód. Jomp 1.08 ukazał się 16 minut temu. No nic, no, pobieramy i nagrywamy nowego ADF-a. W nowej wersji Jompa autor dodał sterowanie z klawiatury. Zaraz to sprawdzimy. Tak, działa.
ale brakuje dwóch ważnych opcji. Nie da się zapauzować gry, brak pauzy i nie da się wrócić do ekranu tytułowego. Raz napiszę w tej sprawie do autora. Wyłączam Amigę 4000 i włączam Amigę 2000. Mamy aktualizację programu VAT, test program. Jest bardzo obszerny program do wszechstronnego testowania naszego komputera. W końcu mam okazję uruchomić ten program na Amidze 2000. Amiga jest wyposażona w kartę Terrible Fire, którejś tam z tych starszych wersji. Nie ma FPU, ale jest 30 z MMU. Naprawdę ten program potrafi wiele i jestem pod wrażeniem, że autorowi chciał się tak dużo zrobić i przygotować. Drugi polski akcent dzisiaj po Jompie to jest CPU-A. Bardzo interesujący program. Odpalałem go na Amidze 1200 z Blizzardem PowerPC oraz Bevision. Tam jest taki problem, że on pokazuje cały czas 8 MB pamięci karty graficznej, nie pokazuje nam, ile pamięci zostało zużytej, a nie wykorzystanej. No i niestety ten błąd występuje nadal. Nic się tutaj nie zmieniło. Ale program się rozwija sam, co naprawdę cieszy. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. No, procesor 50 MHz, 256 bajtów cache. Pamięci cache. Nie wyświetla mi się obrazek. Nie jestem pewien dlaczego. Być może stosownych datatypów nie ma. Później się temu przyjrzę. Ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Mamy Amiga OCS. I to jest ciekawe, że Agnusa mam niby w wersji NTSC. Mam rozszerzenie do 2 MB chipu. Ta Amiga startuje w NTSC i tak właściwie ręcznie się trzeba przełączyć na PAL. Pamięci mamy 80 nanosekund. Czyżby ta karta miała 16-bitową pamięć? Mam kartę sieciową od Matse. Ona drugą taką kartę mam w Amidze 4000 desktop. Karta LAN, clockport, kontroler ID, na chwilę obecną niewykorzystany. System operacyjny 3.1.4, lista wszystkich bibliotek. Bardzo przydatny program. Tak wygląda internet na Amidze 2000 z ECS-em w 8 kolorach. Jest to funkcjonalne, można sobie wejść na Aminet, działa. Ale omawiajmy programy. XROM to jest program do analizy ROMu. Tak on się prezentuje. No niestety zbyt wiele mi to nie mówi. Moja wiedza tak głęboko nie sięga. Ale zapewne znajdzie się ktoś, kto zrobi z tego użytek. Program do analizy programów po uruchomieniu. To mi jeszcze mniej mówi niż poprzednia nazwa. Więc nie będę tego uruchamiał, bo zapewne nie będę w stanie nawet stwierdzić, jak to działa. Od pana Stefania mamy kolejny program. Stefanio Maria Regatin. Mam nadzieję, że nie przekręciłem.
Ogólnie Włosi mają kozackie te drugie imiona. Zwykle drugie to jest żeńskie. No i się tak zastanawiam, żeby zmienić swój pseudonim artystyczny. Przykład Benedykt Grażyna Dziubałtowski. Dajcie znać, czy wam się podoba. Ten pan bardzo dużo programów robi. On regularnie się na Aminecie pojawia. On służy do tworzenia tak zwanych backdropów, czyli takich właśnie kafelkowatych tapet. To jest nawet ładna, podoba mi się. Zapiszmy ją sobie. Działa. No można dostać oczopląsu z tego. Ale jak ktoś ma Amigę w takiej bardzo podstawowej konfiguracji i chciałby sobie jakoś upiększyć trochę Workbench, no to ma to sens. Pojawił się jeszcze jeden ciekawy patch, bo to nie jest program, tylko patch, do Amiga Startu. Poprawia on wyświetlanie informacji na temat koprocesora oraz procesora. No jedyna Amiga, w której mógłbym tego używać, to jest albo CD32, albo moja Amiga 2000. Obydwie nie mają ani koprocesora, ani procesora 0.40. No fantastyczne jest to, że rozwój tego programu zatrzymał się w 1995 roku, a komuś chce się to aktualizować i wypuszczać poprawki. No chyba sobie ten program ściągnę i zainstaluję i wgram tą poprawkę. To tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeszcze raz chciałbym zaprosić na grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji. Bądźcie zdrowi. Do następnego odcinka. No i hej!